Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Lecznica, Pałac Zdrowia. W lecznicy było dużo łóżek w poszczególnych salach. Ludzie leżeli, pacjenci, na łóżkach i wpatrywali się w sufit. Na suficie widać było pojawiające się słowa, a wokół tych słów nawet obrazy przedstawiające te słowa. Widać było, że skupiali się mocno i czytali. Czytali, leżeli, czytali. Gdy słowa dobiegły do końca, na nowo się pojawiały łącznie z tymi obrazami. I oni znowu czytali. W pewnym momencie z jednej z sal wyszła kobieta. Podreptała, wyszła na zewnątrz z Pałacu Zdrowia do ogrodu. Widać było, że się rozgląda i czegoś szuka. Ale gdy doszła do ławeczki o kolorze różowym, już wiadomo było, chodziło o tą ławeczkę, bo inne ławeczki były kompletnie w innym kolorze. Usiadła na ławce, a wtedy z drzewa, które było za ławką, zaczęły się obniżać takie karteczki, a właściwie tekturki, które były oklejone karteczkami. Na każdej tekturce widać było słowo powodzenie, miłość, wiara. Dziewczyna siedziała i czytała. I czytała. Naraz przyszła do niej, a właściwie przybiegła. Widać było, że ogromnie szczęśliwa kobieta. Usiadła koło niej i rzekła: opowiem ci coś. Opowiadaj. 2 godziny temu chłopak 7-letni miał operację. Tak. I co? Słuchaj, ma zdrową nogę. Tak. A jakiego słowa mu brakowało? Ja. Przez 6 godzin pod nadzorem personelu powtarzał słowo ja. No coś ty. Brakowało w jego zasobie leksykalnym słowa ja i utykał na nogę? Przedziwne, rzekła dziewczyna, kobieta. Tak było. Operacja trwała 6 godzin. To my tu mamy luz. Na ścianach, na suficie obserwujemy słowa, tu na drzewach schodzą też do czytania różne słowa. No to jest tak na dobrą sprawę luz. Tyle godzin musiał powtarzać to słowo ja. Ale ma nogę zdrową, może chodzić, przestał utykać. Pytanie, dlaczego wcześniej był bez używania tego słowa ja? A kto to wie? Najważniejsze, że jest zdrowy. Słusznie mówisz. Chcesz siedzieć na tej różowej ławeczce, czy potrzebujesz może ławeczki w innym kolorze? Ale z chęcią z tobą posiedzę. Ten kolor mi bardzo odpowiada, rzekła. Może po południu usiądę na tej fioletowej. Kolory leczą.
rzekła kobieta. I znowu zaczęła patrzeć na tekturki ze słowami. Odwaga, jasność myślenia, trudy przezwyciężone, wszystko się uda. Nawet zaczęła się tak kiwać do przodu, medytując te słowa. Koleżanka czy pacjentka poznana w Pałacu Zdrowia siedziała koło niej i też czytała słowa. I gdy tak obie czytały, jedna głośno, a druga gdzieś w środku siebie cichutko, ta, która czytała głośno, rzekła: wow, 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 co ci to? Słuchaj, coś się zdarzyło, lepiej widzę. Naprawdę? I zanim ta druga zdążyła się zorientować, ta pierwsza śmignęła. Widać było, że kogoś szuka. Wbiegła do całego Pałacu Zdrowia i szybko do dyżurki z lekarzami. Panie doktorze, widzę! 2 100 000 powtórzeń słów. Dałaś radę? Dałam radę. Widzę. Tylu słów ci brakowało do wypowiedzenia w życiu, by twoje oczy zaczęły widzieć. Tak, ale się udało. Rzeczywiście, widzę. I gdy taka zadowolona wracała do sali, w której miała swoje łóżko, raptem na korytarzu pojawiło się bardzo dużo osób. To też byli pacjenci. Widać było, że do niektórych z nich przyszła rodzina. Odwiedzali przecież tutaj ich wszystkich, ją też. I gdy patrzyli na jej twarz i widzieli radość, mówili: gratulujemy ci, udało się. Wypowiedziałaś wszystkie słowa, które były potrzebne, by być zdrową. Brawo! Tak, widzę, widzę, widzę. Moje oczy są zdrowe. Brawo, brawo, brawo. Wszyscy, którzy przechodzili w Pałacu Zdrowia, tak mówili. I od tej pory wieść rozniosła się wszem i wobec. Do tej pory Pałac Zdrowia był mało znany, mało widziany. Przyjeżdżali tylko ci, którzy tak naprawdę wyczerpali już wszystkie możliwości tego, by być zdrowymi. Przyjeżdżali na naukę tutaj. Właściwie to była ostatnia deska ratunku dla nich. Wieść o tym, że coraz więcej osób wychodziło z Pałacu Zdrowia zdrowymi, obległa całą kulę ziemską i powstawały jak grzyby po deszczu pałace zdrowia, jeden po drugim, i wszędzie było to samo. Powtarzano słowa, które kiedyś być może z jakiegoś powodu zatrzymano. Były te osoby bez wypowiedzenia ich, a trzeba było powiedzieć, zatrzymały w swoim środku, bo być może miały prawo się wstydzić albo lękać, obawiać, że może komuś coś przykrego w związku z tym się zdarzy, stanie, że przeszkodzą w czymś. W Pałacu Zdrowia
mogli wszystko powtarzać, każde ze słów. Bo wiadomo było, że brak wypowiedzenia wszystkich słów w którymś momencie ma prawo skutkować chorobą. Gdy było coraz więcej tych miejsc, w których wolno było im mówić te wszystkie słowa, coraz więcej osób zdrowiało. Było zdrowych, aż pewnego dnia wszyscy się przekonali do tego, żeby mówić to, co myślą, w świetle bezpiecznego przekazu, a mianowicie mówili najpierw tak: czy mogę Ci coś powiedzieć na swój temat? Czy zechcesz mnie wysłuchać, gdy widzę coś i może zwrócę Ci na to uwagę? Każdy wiedział, że jeden drugiemu jest przyjacielem, że jeden w stosunku do drugiego jest miłośnie nastawiony. W związku z tym dobrze mu życzy. No a czasami wiadomo było, że miało prawo to sprawić jakąś przykrość, czy brak chęci nawet usłyszenia, ale każdy wiedział, przecież kocham, obdarzam tą osobę miłością. Niech mówi to, co ma do powiedzenia, wyraża się w miłości do mnie. Niech powie: ja, przyzwalając na to, jestem lekarzem zawczasu. I ta osoba, słysząc i słuchając, też jest swoim lekarzem zawczasu. Bez potrzeby jest ukrywania słów, braku mówienia. Po prostu bądźmy szczerzy, jeden przed drugim, dla zdrowia. I tak się właśnie stało. Wszyscy się stali szczerzy, oddani zdrowiu i radośni, zadowoleni, że mogą w ten sposób wymieniać się miłością. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.